Cześć, z tej strony Daniel Tokarz. Dzisiaj jesteśmy w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego nad rzeką Korytnicą i chciałbym powiedzieć Ci o tym, czym jest packrafting. Packraft to właśnie taka ultralekka łódź, która może ważyć od 1 do 4 kg, a przy tym jest bardzo wytrzymała i możemy spakować ją do plecaka albo wrzucić do sakwy rowerowej. Główna idea packraftingu polega na łączeniu trekkingu na przykład, czy jazdy na rowerze ze spływem kajakowym. Aby maksymalnie obniżyć wagę takiego zestawu do packraftingu, wykorzystujemy takie ultralekkie składane wiosła. One składają się z 4 części. Do tego mamy pompowane siedzisko, na którym siedzimy w packrafcie. I bardzo nietypowa pompka. Tak naprawdę to jest worek, w którym zbieramy powietrze, rolujemy go i przetłaczamy to powietrze do packrafta. I teraz pokażę Ci, jak wygląda pompowanie takiej łodzi. Napompowanie całego packrafta zabiera około 3 do 5 minut i zaczynamy od tradycyjnego napompowania siedziska. W kolejnym kroku rozwijamy naszą łódź i umieszczamy siedzisko w packrafcie. W kolejnym kroku nakładamy naszą pompkę na zawór i tutaj w zależności od modelu ten zawór może być zaciskany albo wkręcany. Następnie łapiemy powietrze do worka i przetłaczamy je do packrafta. W ostatnim etapie zdejmujemy worek i dopompujemy packraft w taki tradycyjny sposób. Wyporność tego packrafta to aż 300 kg, więc tutaj spokojnie naprzód możemy sobie zabrać dziecko, rower, psa czy ekwipunek niezbędny do biwakowania. Wszedłem już na rzekę Korytnicę i chciałbym teraz omówić takie podstawowe elementy związane z bezpieczeństwem na packrafcie. Takim najważniejszym elementem jest oczywiście kamizelka asekuracyjna. Na packrafcie możemy używać zwykłej kamizelki, natomiast wymyślono również takie specjalne kamizelki pneumatyczne i dzięki temu, że ta kamizelka jest dmuchana, ma znacznie lżejszą wagę, po pierwsze, a po drugie łatwo potem spakować ją do plecaka lub sakwy. Kolejnym takim elementem bezpieczeństwa w kajakarstwie i w packraftingu jest rzutka. Taka tradycyjna rzutka kajakarska będzie nam zajmowała dosyć dużo miejsca, dlatego możemy zaopatrzyć się w rzutkę dedykowaną do packraftingu. Ona jest i lżejsza i zajmuje mniej miejsca w plecaku. Podstawowym zastosowaniem takiej rzutki jest oczywiście pomoc drugiej osobie, która znajduje się w wodzie i ma problemy z dotarciem do brzegu. Natomiast taką rzutkę możemy wykorzystać w packraftingu również do innych celów. Może ona nam posłużyć na przykład do rozwieszenia mokrego ubrania w trakcie spływu. Z racji tego, że ona ma właściwości pływające, możemy również przywiązać ją na przykład do naszego ekwipunku i gdyby stało się coś z naszym na przykład packraftem, chociaż on jest bardzo wytrzymały, i będziemy mieli rozwiniętą naszą rzutkę, to po prostu ona się utrzyma na wodzie i wskaże nam miejsce, gdzie zatonął nasz cały dobytek. Kolejnym elementem bezpieczeństwa jest oczywiście apteczka, latarka i taki kolejny element związany z bezpieczeństwem już samego packrafta to taki doraźny zestaw naprawczy. Co prawda packrafty psują się niezwykle rzadko, tak? Ten packraft ma za sobą około 40-50 spływów zarówno rzekami górskimi, jak i zwałkami i absolutnie nic się z nim nie dzieje. Natomiast jeżeli rzeczywiście doszłoby do jakiegoś rozszczelnienia,
to z użyciem takiego zestawu jesteśmy w stanie zejść na brzeg, zalepić rozszczelnienie i po wykorzystaniu naszej specjalnej pompki dalej kontynuować spływ. Wiosła w Packrafcie są niemal identyczne jak w tradycyjnym kajakarstwie. Jedyna różnica może polegać na tym, że te wiosła są składane na 4 części. Dzięki temu z łatwością możemy zmieścić je do sakwy rowerowej czy do plecaka. I tak samo tutaj możemy mieć wiosła skrętne, czyli pióra nie są w takiej samej płaszczyźnie. Dzięki temu zmniejszamy opory wiatru przy wiosłowaniu. To wiosło może być zarówno skrętne, jak również możemy je przestawić, żeby pióra znajdowały się w tej samej pozycji. Kolejna cecha wioseł również tradycyjnego kajakarstwa to wiosła asymetryczne i wiosła symetryczne. Wiosła asymetryczne mają ściętą jedną część, dzięki temu kiedy wiosło wkładamy pod kątem do wody, ono jakby całym piórem generuje takie same siły, dzięki temu wiosło nie przekręca się w rękach i tracimy znacznie mniej energii, aby je utrzymać. Technika wiosłowania na Packrafcie jest taka sama jak w tradycyjnym kajakarstwie. I tutaj na początek ustalamy środek wiosła. Tutaj akurat ten środek widać, bo mamy łączenie. Natomiast jeżeli mamy problem z ustaleniem środka, kładziemy po prostu wiosło na głowie i znajdujemy punkt równowagi. Po wyznaczeniu tego punktu równowagi ręce układamy prostopadle i możemy przejść do wiosłowania. W trakcie wiosłowania należy pamiętać, że staramy się wypychać wiosło ręką przeciwną do ręki, której pióro znajduje się w wodzie, czyli wiosła jakby wypychamy, a nie ciągniemy bicepsem. Jedną z największych zalet Packrafta jest właśnie to, że możemy zakończyć spływ w dowolnym miejscu. Ja właśnie teraz przesiadam się na rower i z wykorzystaniem GPS-u będę szukał miejsca, z którego dzisiaj startowałem.